Jak zaczynałem się z Tobą umawiać na to, żebyśmy to zrobili, to nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Ale... Poczekaj. Ile tu jest biegów, Panie Rafale? Między 4 a 8 zostać na 4. Jezusie. Ale powiem Ci, że jest to... To nie jest historia, tylko to jest prehistoria, chociaż środek tego samochodu wygląda naprawdę fantastycznie. No. Nie, to bez wątpienia jest historia, może dla Ciebie prehistoria. Dla mnie to jest cała młodość i dzieciństwo, marzenia, a później nadzieje, a później wyzwania, a później wielkie przeżycia. To było Czy tym wszystko, się jeździ ten tak samochód. samo jak każdym normalnym samochodem? Masz na myśli w prawo, w lewo, w górę i w dół? Tak. No. Posłuchaj. Czy to nie piękny dźwięk? O Jezusie. No. Mamy pilota I zauważ, przed sobą. do dzisiaj wyczuwasz ten moment wibracji silnika, w którym należy zmienić bieg. To prawda, ale wiesz co, Słyszysz cały dźwięk, czujesz wibrację i wiesz, o, teraz zmieniam bieg. Dużo się nie pomyliłeś, jak będziemy jechać pod górę trochę później, a po równym i idealnym punkcie. czas idealny Wiesz, punkt, czego się nauczyliśmy w No. Maluchu? Nauczyliśmy się wykorzystywać maksymalną moc i moment obrotowy. Ci, którzy prowadzili Malucha, wiedząc, że ma 23 konie i to była ta chyba najmocniejsza wersja, nie mieli żadnego zapasu mocy. Czyli pod górę z bagażem, pasażerem trzeba było w takim malusieńkim przedziale obrotów na poszczególnych biegach przerzucać te biegi, żeby dalej się toczyć. Wielka umiejętność w dzisiejszym świecie. Jadę i nawet nie koncentruję się bardziej na drodze i na rozmowie z Tobą, tylko na tym, żeby broń Boże czegoś tu nie zepsuć, bo jak widzę, co zostało zrobione, żeby to auto wyglądało tak, jak wygląda, to wiesz, troszeczkę jakbyś wszedł do Muzeum Motoryzacji. No. Rzeczywiście, to jedyny taki egzemplarz. Zresztą na klapie silnika ma napisane zmieniłbym bieg, bo to jest 3. Dobrze, Panie. Ale z 2 się już uda. One of one. Jest to jedyny taki egzemplarz istniejący. Jest zrobiony cały ręcznie wewnątrz i odbudowany ręcznie w całości. Firma bielska budowała karoserię od początku, czyli wzięła starą, rozmontowała do praktycznie biorąc gołej blachy i od początku zmontowała całość. Jeszcze inna bielska firma zrobiła układ napędowy, skrzynię biegów i silnik, również od zera. Jeszcze inna bielska firma zrobiła wnętrze. To jest jedyny taki egzemplarz na świecie. No ale wiesz, to nawet karoseria, jeszcze będzie okazja ją pokazać i o niej porozmawiać, ale to, co tutaj w środku zostało zrobione, to jest rzeczywiście tapicerski majstersztyk, mam wrażenie. Nie wiem, czy Hanks, robiąc sobie kiedyś to pierwsze zdjęcie przy Maluchu, wiedział, że taki będzie finał tak naprawdę tej jego zabawy. Nie, on nie wiedział, to pewne, dlatego że kiedy skomunikowała się Monika Jaskulska kilka miesięcy temu z jego menedżerem, okazało się, że to jest całkowite zaskoczenie, niespodzianka. On się kompletnie tego nie spodziewał, no ale chyba tym piękniej. Czyli plan jest taki, żeby na jesieni zapakować mu to ładnie i wysłać do Stanów, ale żeby osobiście odebrał, a nie przez jakiegoś agenta, tak? Nie tylko, że osobiście odbierze, co już jest opisane i uzgodnione, to jeszcze na dodatek ustalił, że pierwszą jazdę odbędziemy razem. Ty i on? I to we 3, bo Monika jest tutaj pomysłodawcą i spiritus Ale dasz movens mu projektu. poprowadzić? No, ja mam być tym, który go wprowadzi w arkana. No ale to spróbuj najpierw mnie wprowadzić w arkana. Czy jest jakaś tajemnica jeżdżenia tego typu samochodami, żeby właśnie, wiesz, pilnować tego momentu obrotowego, pilnować prędkości, nie spalić sprzęgła, nie przegrzać silnika i tak dalej? No. No, na razie zachowujesz się idealnie. Wprawdzie zmieniasz teraz biegi w dolnym zakresie, ale ruch miejski jest dobrze. Jak widzisz, sprzęgło działa idealnie. Idealnie. Silnik wyjątkowo elastyczny. Ale przyspieszenie też jest całkiem niezłe. Słuchaj, widzę, że jesteś oszczędny w dodawaniu mocy, ale Nie- wyjedziemy poza miasto, to pewnie dołożysz troszkę. Myślę, że przymknijmy na chwilę tą szybę, Dobrze. żeby nam rzeczywiście nie szkodziła. O, panie, Proszę. teraz to od razu inaczej. Ile on ma lat? To jest auto z początku lat 70. Troszkę części jest dobieranych, więc z pozostałych lat, ale jest to początek produkcji Malucha, początek lat 70., czyli ma 80., 90., 2000, 40 lat. Jezusie. Ale wiesz co, teraz zauważyłeś, jak zamknąłeś Ponad szybę? 40 lat. Jak zamknąłeś szybę, jak zaczyna... Ja czuję już wszystko właściwie, cały smar, cały olej, który gdzieś tutaj jest. To jest fajne, bo dzisiaj we współczesnych autach tego w ogóle nie czuć. No. Zwróć uwagę, gdybyś
na przykład dostał taką propozycję: ma pan ochotę pojechać na wycieczkę moim maluchem? To zanim byś powiedział, nie, mam Lexusa, to byś się 2 razy zastanowił, bo to jednak jest jakiś sentyment i przyjemność. Jak nawet nie jest to twoje wspomnienie, bo ja rozumiem, że młodzi ludzie ale nie mają swoich własnych. powiem Ci zaraz o moim. No. To rodziców, wujków, dziadków, babć, no każdy ma jednak, albo prawie każdy, jakieś wspomnienie z maluchem, choćby z albumu rodzinnego. To prawda, mój ojciec miał, pamiętam, brązowego malucha, już nie pamiętam, który to był rocznik i teraz jak sobie siedzimy w tym Hanksowym maluchu, zastanawiam się, jak myśmy się wtedy mieścili. Jeszcze trójka. Jeszcze? Dobrze. Jak myśmy się wtedy mieścili, zapakowani, wiesz, na dachu, żeby przewieźć rzeczy, na Węgry jechaliśmy już do jakichś źródeł, nie pamiętam jakich, i to był kawałek drogi. No my tutaj mamy przed sobą, wiesz, parę kilometrów, to może nie boleć, ale w trasie... No, wtedy podróżowanie było przygodą i nam się zmieniła percepcja, ponieważ dzisiaj podróżujemy jednak, czy jedziemy z punktu A do punktu B i myślimy, dzięki temu, że auta są wygodne, mamy już trochę autostrad, co będzie w tym punkcie B i co się tam zacznie dziać, prawda? Koncentrujemy się na tym. A wtedy sama podróż była dużym wydarzeniem, podróż była przeżyciem. O podróży się myślało, bo przecież gdzie zatankujemy, No tak. czy mamy talony, paszporty, wizy, Ile czy będziemy stać na granicy? Jak długo będzie kolejka na granicy, czy mamy kanapki, czy mamy pomidora i jajko ugotowane. No tak. To wszystko się działo wtedy w zupełnie innym środowisku. Myślę, że to podróżowanie wtedy było przygodą na każdym etapie. Każdy fragment podróży był wielką przygodą, również ten, kiedy na przykład ja jeździłem maluchem z Krakowa do Zakopanego, zabierałem 3 osoby, czyli jeździliśmy we 4. Gdzie one się tu mieściły? Jezu. Sprzęt na cały weekend albo nawet na cały tydzień, bagażnik na dachu, a jeszcze mi się zdarzyło raz tak, że jechaliśmy we 4, 2 dziewczyny i nas 2 i mama jednej z nich upiekła nam ciasta na święta. I wieźliśmy 6 albo 7 ciast, takich wielkich, takich na blachach, takich, na jakich się je piecze. To wyobraź sobie to wszystko tutaj. Oczywiście z tyłu były głośniki takie domowe, 20-watowe, które zajmowały całą tylną półkę i szybę. Nie no, muza musiała być. Nawet musieliśmy pieska tego, który kiwa głową, wyciągnąć, wtedy by się nie mieścił. Ale to jest niesamowite, wiesz. Teraz pokonałem z Warszawy tutaj kilkugodzinną podróż i w ogóle nie miałem takiego ani przez chwilę poczucia, które tutaj mi towarzyszy, że to wszystko jest, wiesz, dosłownie na wyciągnięcie ręki, nie? Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do dużych przestrzeni w samochodach, a tutaj wszystko dzieje się na paru centymetrach, no. A zwróć uwagę, jaką to intymność tworzy. Nie chciałbym pójść za daleko. Ale to prawda, wiesz, zwykle się mówi tak jak goście wsiadają do naszego mobilnego studia w Lexusie, mówią, ale fajnie, tak blisko, można pogadać zupełnie inaczej, natomiast tutaj to prawda, no. Poczekaj, To jest 2 teraz, tak? To jest 2. No bardzo miękko to zrobiłeś. I znowu podciągnij. Jeszcze? I 3. Akurat. Nie, a były maluchy z automatem, czy nie? No, ja o takim nie słyszałem, choć może ktoś sobie przerobił, bo ostatnio, kiedy parę tygodni temu zaprosiliśmy właścicieli maluchów do Bielska, do Gemini, zresztą policzyliśmy i wygląda na to, że było ich 125 albo 126 tych maluchów wtedy. Okazało się, że przyjechał też taki maluch, który miał chyba ze 60 koni mechanicznych. Strasznie przerobiony, niesamowicie szybki. No tylko, że wtedy już trochę strach, bo przecież ta karoseria nie ma stref zgniotu. Przestań. Właśnie, bo tu bagażnik mamy, wszystko co można było zabrać, to było tutaj w tym małym bagażniczku, ale tak naprawdę to, jak dzisiaj się patrzy na to z perspektywy, to były jedne z najbardziej pakownych samochodów paradoksalnie, prawda? Bo tutaj ludzie zabierali wszystko co mogli. Cały dobytek wręcz zabierali. I rzeczy na handel. Na miesiąc wakacji w Bułgarii i jeszcze rzeczy na handel, żeby na ten miesiąc handlując zarobić. Pamiętam, że mój ojciec zabierał też tak jakieś robiliśmy. siatki na jakieś lampy naftowe czy na cokolwiek i to był hit tego wtedy. Staliśmy na Węgrzech, próbowaliśmy to sprzedać i oni to kupowali. A maluch się robił lekki i szybki wtedy. Choć nie wiem, czy pamiętasz, że później się już na tyle wyszkoliliśmy w tym handlu, że woziliśmy z Polski na Węgry, z Węgier do Rumunii, z Rumunii do Bułgarii i z Bułgarii znowu z powrotem przez Węgry do Polski. Ale A byli tacy, którzy zapinali jeszcze przyczepę kempingową. Oj tak, niewiadow. Natomiast wiesz co, tutaj akurat mamy wyzerowany licznik, ale one mogły trochę przejechać, nie?
Swoją drogą, te silniki Oj, były do tak. zdarcia czy nie do zdarcia? Kiedyś wracałem wieczorem z Zakopanego i postanowiłem, bo był piękny wieczór, zachód słońca się zbliżał, postanowiłem zrobić sobie taką romantyczną podróż i pojechałem przez Głodówkę i Bukowinę. I zepsuł mi się gaźnik, czy raczej się zatkał. Więc wyobraź sobie, że przy pomocy najprostszych narzędzi rozebrałem ten gaźnik i złożyłem go, naprawiłem, złożyłem z powrotem i pojechałem do domu do Krakowa. No i Spróbuj możesz to tak, zrobić no właśnie, dzisiaj w swoim Lexusie. wiesz. Kiedy elektroniki jest dużo. Tutaj poza naszymi kamerami nie ma żadnej elektroniki, ale fajnie to wygląda, że zadbaliście o każdy szczególik. Tutaj udawane stare klamki do opuszczania szyby, w drewniane Niczego nie wykończenie. udajemy, te klamki są oryginalne, tylko zostały pokryte srebrem. No, srebrem. Takim specjalnym, żeby to wszystko było spójne. Czyli popatrz, tu jest drewniana gałeczka, to jest wytoczona z porządnego drewna gałeczka. Tutaj są skórzane paski. Trochę zrobiliśmy uśmiech wobec pochodzenia, bo czerwono-zielone paseczki, czyli taki symbol trochę Włoch. Oczywiście logo Bielska Białej na lewarku. Właściwie moglibyśmy tu jeszcze taki śnieżek padający zrobić. Nie, ale brakuje mi psa, kurczę, no. Jamnika? Nie, no tego psa z główką, no To był jamnik. jamnik, okej. Na jakiegokolwiek Jamnik, takiego, co było jakby nieodzownym Krótko symbolem. albo ostrowłosy. No dobrze, uzupełnimy. Ale w ogóle Pójdę, też, wiesz... pójdę za rekomendacją. Oż ty. Ale zobacz, podsufitka z Alcantary. Czekaj, jest jakieś... Nie ma lusterka, dobra. A ty masz swoje? Po co Tomowi Hexowi lusterko? No, aktor w końcu, tak? Przyjeżdża na plan, On się przegląda, make-up tutaj. on i się już. przegląda codziennie i cały czas. Jak myślisz, co mu strzeliło do głowy, że się zakochał w czymś tak malutkim? Myślę, że Hanks jest w ogóle wrażliwym człowiekiem. I ja nie sądzę, że on się zakochał w maluchu. On po prostu poczuł, że to autko jest niesie za sobą jakąś emocję, jakąś historię. Że to autko to jest story. On nie odebrał moim zdaniem tego jako toy, mówiąc po amerykańsku, czy jako car, czy cokolwiek w tym rodzaju, tylko odebrał to jako storyteller. Czyli coś, w czym jest zaklęta historia jego właścicieli, przyjaciół. Ale też wydaje mi się, że to jest fajne w całej tej historii, czy w całym tym story, że on dał się wkręcić i jak wy się do niego odezwaliście, to on fajnie reaguje, fajnie odpowiada, że nie zakończył tego na jednej zabawie, tylko coś w tym jest dalej, prawda, że on się dał wciągnąć w tą Myślę, że zabawę. Monika trochę podbiła jego serce swoją działalnością społeczną i charytatywną, bo od początku jestem przy tym. Monika dzwoniła z wypiekami na twarzy w nocy, mówi, bo słuchaj, Rafał odezwał się, a była bardzo niepewna, bo różne rzeczy się dzieją w dzisiejszym świecie i mówi, wiesz, nie jestem pewna, czy to on na pewno. Musiała się zdobyć na odwagę, żeby go poprosić o nagranie. No bo No tak. głupio by było, gdyby się Udowodnij, że ktoś jesteś Hanksem. pod niego podszył i okazałoby się nagle, że to nie ten. No byłaby wtopa, prawda? Bo tutaj mieszkańcy Bielska, No tak. zaangażowane władze, firma, szpital, dzieci, no wiesz, porządna historia, taka uczciwa i bardzo dla ludzi dobra, a tu nagle by się okazało, że coś po drugiej stronie jest wykpione właściwie, czy niepoważne. Więc wyobraź sobie, że on nawet to potraktował poważnie. Czyli niezwłocznie zrobił film ze swojego biura i nagrał, proszę, to ja, Tom Hanks, Moniko. A dwóch zdobywców, laureatów Oscara śpiewających 100 lat dla Bielszczanki, no to mam wrażenie, że to się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. No to opowiedzmy trochę o tym, bo rzeczywiście historia jest fajna, jest widowiskowa, jest fajna, lifestyle'owa, natomiast za nią kryje się mimo wszystko coś głębszego. Przede wszystkim Monika to jest taka nowoczesna, XXI-wieczna społecznica, czyli jak parę lat temu jej dziecko, ledwo urodzone dziecko zachorowało i znalazła się na oddziale dla noworodków, no to okazało się, że nie ma na czym spać i że rodzice śpią na podłodze. Zgłosiła się do mnie, bo mam swój biznes w Bielsku i powiedziała, Rafał, tak nie może być, przecież ci rodzice całymi dniami, tygodniami śpią przy dzieciach na karimatach na podłodze albo skuleni gdzieś koło dziecięcego łóżeczka. Pozbierajmy pieniądze wspólnie na łóżka dla rodziców
w oddziale pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego. I tak się zaczęło. To był pierwszy impuls, później robiliśmy kilka następnych projektów wspólnie tego typu. Uważam, że zawsze takie inicjatywy trzeba wspierać, bo nawet w dobrze rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej czy rynkowej zdarzają się jakieś nisze, które są paradoksami. No, paradoksem jest, którego zresztą sam doświadczyłem rok temu, jak się urodził Gniewko, bo też trafił do szpitala, miał 4 dni i też 6 czy 7 dni spędziliśmy w szpitalu na zmianę z mamą, z Karoliną i spaliśmy na takim foteliku 45 cm szerokości. I też jest to straszne, a wyobraź sobie, że nawet tego by nie było. Jasne. Więc wspieram Monikę od dawna w jej pomysłach i projektach. Do tego mamy serdecznych przyjaciół tutaj, którzy już wiedzą i w szpitalu, i wśród rodziców dzieci, że robimy coś dobrego dla nich, więc wywołanie tego zjawiska teraz jest już trochę łatwiejsze. I jak byłem na ostatnim Dakarze, napisał do mnie nasz wspólny przyjaciel Rafał: Monika ma świetny pomysł, ale chyba nie ma środków na realizację. Więc oddzwoniłem z któregoś etapu Dakarowego, mówię: Witek, na Dakarze jestem, daj spokój. A Witek mówi: stary, poczekaj, ale nie wiesz jak to jest. Monika zbiera pieniądze na małego Fiata dla Toma Hanksa, który będzie darem Bielska-Białej. Nie dałbyś na to ty zamiast mieszkańcy? I w 3 zdaniach mi wytłumaczył, co trzeba zrobić. Jest jasne, No tak. że lepiej, żeby ludzie, mieszkańcy Bielska-Białej, ludzie z okolicy przeznaczali swoje datki na szpital. A samochód to my bardzo chętnie sfinansujemy. Taka była odpowiedź. I tak zrobiliśmy. Witek to wszystko zorganizował, Monika wymyśliła, przygotowała, a ja po prostu sfinansowałem zakup tego samochodu i pomogłem w tym, żeby samochód był w takim stanie jak teraz, choć muszę zaakcentować, że zrobiły to bielskie firmy i to wszystkie w tak zwanym czynie społecznym, czyli jako swój wkład do projektu. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Począwszy od kierownicy, o której ją się bardzo przyjemnie trzyma, mimo że wiem, że ani Taka nie jest chłodna skórza... w upalny dzień. Chłodna w upalny dzień. 10 poduszek powietrznych jak nic. Swoją drogą, poczekaj. Działa, okej. Bo nie ma tutaj rzeczy, które by nie działały, prawda? Wszystko działa, nawet spryskiwacz Klimatyzacja działa On też. tutaj jest, to ten na gumkę, pamiętasz ten spryskiwacz Tak, na pamiętam. gumkę? Taki spryskiwacz się nigdy nie zepsuje. Jak ludzie tym jeździli? Czy wiesz na przykład, że Adam Małysz miał ogromne problemy na Dakarze i spadł o wiele pozycji, bo mu się zepsuł spryskiwacz w Toyocie Hilux. Naprawdę, daję słowo, Rozumiem. spryskiwacz. No wiesz, jak masz błoto i cały czas następne i następne, a spryskiwacz nie działa, wycieraczki nie działają, to jest kłopot. Maluchu, spryskiwacz działa, niezawodny, oczywiście. bo jest na gumkę. Ale nawet te trójkąciki tutaj szybki, że mogłeś sobie wybrać, wiesz, więcej powietrza, mniej powietrza. Wprawdzie zimnego łokcia się tutaj nie dało zrobić, no ale to już było coś, no. W którym aucie dzisiaj masz tego typu rozwiązanie? Właściwie w No, żadnym. widzisz. Oszczędności w dzisiejszych autach są, bo tu popatrz, szyba w przednich drzwiach dzielona, już nie ma takich szybek dzielonych. Ale patrzę na okolicę, przez którą jedziemy. Kiedy rozmawialiśmy z Rafałem, że może by nam się to udało kiedyś zrobić, Rafał mówi: no i wiesz, pojedziemy w góry, będą Beskidy, będzie pięknie i tak dalej. I myślę sobie, gdzie będziemy się tarabanić maluchem po Beskidach, ale on daje radę. Idealnie, a przecież zauważ, że nawet nie, jak się to na to zjawisko mówi, nie turujesz go, Nie. nie kręcisz go za wysoko. To jest akurat trasa testowa i kiedyś, kiedy maluchy Maluchów? były produkowane, na tej trasie, która była wtedy częściowo asfaltowa, a częściowo szutrowa, testowano wszystkie egzemplarze. Wszystkie. Tak, to jest trasa testowa małego Fiata Właśnie wyjeżdżamy z Bielska-Białej, no to nieźle. na przegibek. Czyli one później dostawałeś je już z jakimś tam minimalnym przebiegiem. Mimo No tak, wszystko, każde auto ale, musi być przetestowane. Ale to pamiętasz te czasy w Bielsku tutaj? Ile tego schodziło rocznie, miesięcznie, Akurat tak dziennie? się składa, że na przełomie lat 80. i 90. jeździłem bardzo dużo do Szczyrku i miałem przyjaciół w Bielsku. Oczywiście jeździłem maluchem, więc zbieraliśmy się tutaj i w kilka maluchów później jeździliśmy z Bielska do Szczyrku, jeździliśmy na nartach i wracaliśmy i tak się rozjeżdżaliśmy, każdy w swoją stronę później. Wszystko działo się wtedy w Choć maluchu. dzisiaj też patrząc na te, właśnie tak jak mówisz, zaprosiliśmy właścicieli maluchów, że dzisiaj ludzie podchodzą do tego trochę jak do zabytku, ale one są tak wycyckane, one są tak wypolerowane. Nawet ten maluch, którym jedzie twój przyjaciel przed nami, to są właściwie takie małe dzieła sztuki. Tamten prawda? maluch No. jest od pierwszego właściciela. Miał go prawie 40 lat właściciel i wyobraź sobie, musiał go sprzedać ze względu na jakiś problem zdrowotny w rodzinie.
no wiesz, Pierwsze wyprzedzanie. albo bo to jest podwójna ciągła. No dobrze, nie miałeś tego mówić, no. Kiedy miałbym to zrobić? Droga kręta. Byłbyś w Czyż stanie to tym dzisiaj przyjemne dojechać? skrzypienie? Byłbyś w stanie dzisiaj nim dojechać jakoś daleko Wszędzie. w Europę? Wszędzie. A byłbyś w stanie zrobić nim Dakar dzisiaj? Dakaru nie, chyba że jako asystans. Ale wiesz, natchnąłeś mnie. Może trzeba faktycznie jako asystans pojechać na Dakar maluchem. A były maluchy 4x4, czy nie? Nie, pandy były dopiero 4x4. To włoski Fiat zaczął produkować takie maluśkie auto. Nazywał się Fiat Panda i on miał taką wersję z napędem na 4 koła. Czy Hanks widział jakiekolwiek zdjęcie ze środka, zapowiedź tego, co go czeka, czy on żyje w błogiej nieświadomości? Teraz już widział, dlatego że zdjęcia zostały opublikowane po odsłonięciu, ale do 9 lipca nie widział żadnego. Fajnie. To było zaskoczenie dla nas wszystkich. Zresztą ja też nawet z warsztatami się umówiłem, że nie będą nic pokazywać. Warsztaty widziały po drodze już jakiś tam powstający samochód, ale ja nie widziałem go do 9 lipca. Próbuję się uwolnić z tego pasa, ale to jest... Nie, ale chwileczkę, niesamowite, że no zwracam co? uwagę Tak, na co? twoją na coś zupełnie innego. Tak. Zauważ, ten fotelik jest malusieńki, Tak. a jaki wygodny. Jest, to prawda. Mimo tego, że sięga ci do łopatek, jest wygodny. Były w ogóle zagłówki kiedyś? Tak, później były. wprowadzono Wiesz, takie wiesz. kubełkowe nawet fotele, różne były modyfikacje, ale ten jest w takiej wersji, Soft. powiedziałbym, nie, to on jest w wersji wyjściowej, czyli tej, która była najbardziej prawdziwa, pionierskiej. Tylko o jeszcze jednym, bo teraz to jest normalne, masz pieniądze, albo stać się na kredyt, na leasing, idziesz, bierzesz auto. Kiedyś to trzeba było się zapisać i odczekać swoje. prawda? Latami No. przecież się zbierało, były talony, sportowcy olimpijczycy dostawali talony w nagrodę za złoty medal olimpijski. No, to była droga pod górę, żeby zdobyć maluszka. I też jak patrzy się na tych, na przykład tutaj, na twojego przyjaciela, faceta, który tak jak mówisz, jeździ tym maluchem od pierwszego właściciela, że dla nich to jest jak dziecko, prawda, że one są świetnie przygotowane, one są zawsze czyściuteńkie. Każdy się przechwala między jednym a drugim, a ten coś dołożył, tamten jeszcze coś innego wymyślił, że dbałość o nie jest niesamowita. Dbałość jest niesamowita, szczególnie dlatego, że ludzie, którzy dzisiaj posiadają maluchy, już mają je z reguły nie dlatego, że nie stać ich na lepsze No tak. auto, tylko dlatego, że są świadomi, że to jest właśnie emocja i historia zaklęta w przedmiocie. Ale opowiadałeś mi o tym, że śmigałeś nim kiedyś do Niemiec, żeby tam sobie pracować i że spaliście tutaj i tak jak patrzę sobie na tą przestrzeń, którą tu mamy, dwóch dorosłych facetów jest w stanie tutaj się pomieścić? Jak? No tak. Wyciągaliśmy przednie fotele, układaliśmy rzeczy tutaj tak, żeby troszkę się równały z tym tylnym i dwaj skuleni spaliśmy. Ale jakie to jest piękne. Fajnie wygląda. Myślisz, że wodoodporny przy okazji? Uszczelki wszystkie dało się, wiesz, bo takich rzeczy już dzisiaj oczywiście, właściwie nie wszystko robi. jest Czy jest w Bielsku wykonane centrum, od nowa. wiesz, zapasowe? Można kupić części i tutaj zostały dokupione. Wszystko jest jak nowe, a te elementy, których nie można było lub które były gorszej jakości w tamtych czasach, po prostu zostały całkowicie odnowione. Pełna renowacja zrobiona. Czyli lecisz jesienią? Lecimy, bo głównym gościem Toma Hanksa będzie oczywiście Monika, ale lecimy we dwójkę, żeby jej było raźniej, a poza tym Tom Hanks napisał, że tylko taki wariant przyjmuje, że samochód odpalimy, razem pojedziemy. I Monika od razu na to, wiesz co, Rafał, to ty to zrobisz. Ja mówię, oczywiście. Ale proszę wie, bardzo. że ten będzie rajdowiec z nim śmigał? Tak. Tak. Nieźle. Ja Ci dziękuję za to, że ja mogłem siedzieć po tej stronie i że wreszcie na koniec sezonu w Onet rano pozwoliłeś mi i dzięki Tobie mogłem sobie, wiesz, siąść do wreszcie prawdziwego samochodu. No. A wiesz, że to jest pierwsza przejażdżka tym samochodem? Tak w ogóle? Tak. Tym Ten bardziej samochód był dziękuję. tylko testowany, tak jak Okej. te maluchy, żeby wszystko grało, a od tej pory nikt nie zrobił nim przejażdżki. Panie Rafale, dziękuję za zaufanie. Dziękuję. Rafał Sonik, szanowni widzowie. Jeszcze go pokażemy Wam z zewnątrz za chwilę. I tak to wygląda tutaj w Bielsku. Już jesteśmy na szczycie, sprawdzimy jeszcze, co on potrafi. Na przegibku.